Dziś opowiem Ci historię, która jest jednocześnie prawdziwa, niesamowita i trochę nadzwyczajna. Będę mówił o Marku Twainie, autorze Tomka Sawyera, który w 1909 roku spokojnie ogłosił światu, kiedy odejdzie z tego świata. I miał całkowitą rację. Zostań, bo ta historia może zmienić Twoją perspektywę. 30 listopada 1835 roku w Missouri, w Stanach Zjednoczonych, na świat przychodzi Samuel Langhorne Clemens, chłopiec, który zostanie jednym z największych pisarzy w historii Ameryki. Ale tej nocy na niebie dzieje się coś jeszcze. Pojawia się kometa Halley'a, lodowa skała wielkości miasta, przemierzająca układ słoneczny co 75 lat. I właśnie przechodzi przez peryhelium. Najbliższy punkt Słońca jest widoczna gołym okiem, jest jasna. Mały Samuel nie wie nic o tym jeszcze w tamtym momencie, ale kosmos najwyraźniej już zaplanował jego historię. Dlaczego? Bo zobacz, dekady mijają, Samuel staje się Markiem Twainem, pisze Tomka Sawyera, pisze Hucka Finna, staje się głosem Ameryki, jej sumieniem i jej błaznem jednocześnie, człowiekiem, który potrafi jednym zdaniem rozbawić tłum i w tym samym zdaniu skłonić go do myślenia. No ale czas zrobił swoje. W 1909 roku Twain ma 73 lata i jest już stary, zmęczony i co, jak sam przyznaje, jest gotowy na odejście. Stracił wtedy żonę, stracił córki, mówił przyjaciołom, że nie ma już po co być tutaj, na tym świecie. I wtedy astronomowie ogłosili, że kometa Halley'a wraca. Był rok 1910, a obliczenia miały być pewne. Twain słyszał tę historię, słyszał tę wiadomość i powiedział coś, co przeszło do historii. Dosłownie, cytuję. Przyszedłem na świat z kometą Halley'a w 1835 roku i spodziewam się, że z nią odejdę. Byłoby wielkim rozczarowaniem mojego życia, gdyby nie odleciała razem ze mną. Koniec cytatu. Pomyśl o tym przez chwilę, bo ten człowiek nie mówi, mam nadzieję, że dożyję. On mówi, mam zamiar odejść w odpowiednim momencie. Pełnym spokojem, niemal z takim trochę humorem, bo Twain zawsze miał humor, nawet w obliczu własnej tutaj ciężkiej sytuacji życiowej. Ludzie przez moment śmiali się z tej wypowiedzi, traktowali ją jak kolejną barwną anegdotę od ekscentrycznego pisarza, no i nikt nie brał jej na poważnie. Następnie przyszedł kwiecień 1910 roku. Kometa Halley'a zbliżyła się do Ziemi, była coraz jaśniejsza na nocnym niebie. 20 kwietnia 1910 roku osiągnęła swoją maksymalną jasność. Cały świat patrzył w górę. Gazety pisały o końcu świata. Część ludzi dosłownie się bała. Naukowcy obliczyli, że Ziemia przeleci przez okon komety. Pojawiły się teorie o trujących gazach, o apokalipsie. Tymczasem gdzieś w Reading, w stanie Connecticut, był sobie stary pisarz. 21 kwietnia 1910 roku, dokładnie jeden dzień po tym, jak kometa była najjaśniej widoczna, Mark Twain odszedł ze względu na atak serca. Miał w tym czasie 74 lata, a jego proroctwo spełniło się co do joty. Możesz w to wierzyć lub nie, możesz mówić zbieżność, przypadek, statystyka, a może to jest synchroniczność. Może to była w tej historii taka sytuacja, że coś było trudno zignorować. Może on to przewidział, może pół żartem, pół serio, no bo człowiek, który całe życie spędził obserwując ludzkość z dystansem, z tym charakterystycznym, gorzkim humorem, na koniec potraktował swoje własne życie jako opowiadanie z puentą i zadbał o to, żeby ta puenta była dobra, no i jeszcze się spełniła. No albo to kosmos zadbał za niego, ciężko powiedzieć. W każdym razie kometa Halley'a ma wrócić następnym razem, podobno dopiero w 2061 roku. Jeśli ta historia Cię wciągnęła, subskrybuj, bo takich opowieści o synchronicznościach mam więcej. Każda jest prawdziwa i każda niesamowita na swój sposób.